Czy umiecie zaznaczyć szybko całe wiersze arkusza od pierwszego wiersza do ostatniego? Zaznaczam pierwszy wiersz, Ctrl-Shift strzałka w dół, Ctrl Backspace i już. Filmy oznaczam krótkim ID w nazwie. W tym filmie ECT8 pokażę działanie skrótu Ctrl-Shift i strzałek na obszarach, na wierszach i na kolumnach. A kiedy zrozumiemy zasady jego zachowania, stanie się jasne, w jakich sytuacjach te skróty nie działają i jak sobie z tym poradzić. Ten materiał napisałem jako kontynuację filmu ECT5, który dla zrozumienia proponuję obejrzeć w pierwszej kolejności. Tam skupiałem się na zaznaczeniu jednej kolumny, na przykład chcę zaznaczyć dane w tej kolumnie, zaczynając od tej komórki, Ctrl-Shift strzałka w dół, Ctrl Backspace, to szerzej omawiam w filmie ECT5. A teraz obejrzymy, jak zachowa się ten sam skrót, gdybym chciał zaznaczyć naraz całe kolumny A, B, C. Więc wstępnie zaznaczam nie jedną komórkę, ale od razu 3. Ctrl-Shift strzałka w dół, Ctrl Backspace. Zadziałało, zaznaczył. Teraz zagadka. Czemu jeśli zaznaczę dokładnie te same 3 komórki, ale w przeciwną stronę, to Ctrl-Shift strzałka w dół zatrzyma się w 13 wierszu? W filmie ECT5 wprowadzam pojęcie początku zaznaczenia, czyli punktu wprowadzenia danych, i końca zaznaczenia. Pokazuję tam działanie skrótu Ctrl kropka, który przenosi punkt wprowadzenia danych po narożnikach zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. A tu dodam kolejną porcję skrótów. Enter przesuwa punkt wprowadzenia w dół, a potem przesuwa go kolejnymi kolumnami. Teraz trzymam Enter. Tab, czyli tabulator, przesuwa punkt wprowadzenia w prawo, a potem przesuwa go kolejnymi wierszami. Teraz trzymam tabulator. Dodanie Shifta odwraca te kierunki, to znaczy Enter w dół, Shift Enter w górę. Tab w prawo, Shift Tab w lewo. I nie wiem, czy zapamiętanie tych skrótów jest łatwiejsze czy trudniejsze przez to, że jeśli moje zaznaczenie ma jedną kolumnę, to Enter i Tab działają tak samo. I jeśli moje zaznaczenie ma jeden wiersz, to tak, tabulator przesuwa w prawo i Enter też przesuwa w prawo. Dobrze. Znając te skróty, teraz możemy zobaczyć meritum. Chcę zaznaczyć kolumny ABC do samego dołu. Kiedy za chwilę nacisnę Ctrl-Shift strzałka w dół, Excel przeskoczy jednym susem wszystkie komórki pełne i tu kluczowe pytanie, a którą z zaznaczonych kolumn będzie badał? Którą weźmie pod uwagę? W której będzie sprawdzał, czy komórki są pełne czy puste? Otóż sprawdza tylko tę kolumnę, w której leży punkt wprowadzenia danych. Ponieważ punkt wprowadzania danych leży w kolumnie A, to właśnie od niej zależy, jak daleko w dół skoczy zaznaczenie. Ta kolumna będzie sprawdzana, które komórki są pełne, a które puste. Ponieważ A jest w całości wypełniona, to zaznaczenie skoczy na sam dół. Ale jeśli zaznaczę te same komórki i tabulatorem przesunę zaznaczenie w prawo do kolumny C, to teraz kolumna C będzie sprawdzana, które w niej są puste, a które pełne. I to jest właśnie rozwiązanie zagadki. Patrzymy na kolumnę C. Ctrl-Shift strzałka w dół, zaznaczenie skoczyło i zatrzymało się na pierwszej pełnej. Przymierzmy tę wiedzę do bardziej podziurawionych danych. Chciałbym zaznaczyć wszystkie kolumny do samego dołu. Zaznaczam dane w wierszu 3 dowolną metodą. Na przykład klik, shift, klik. Tę technikę zaznaczania omawiam w filmie ECT7. Punkt wprowadzania jest w kolumnie A, która ma dziury w danych, czyli nie nadaje się do tego, żeby po niej skoczyć w dół. Zamiast niej wzrokiem szukam jakiejś innej kolumny w całości wypełnionej. Na tych danych sprawdzi się kolumna C. Po to, żeby jej użyć do skoku w dół, przesuwam punkt wprowadzania do kolumny C naciskając tabulator i jeszcze raz tabulator. Ctrl-Shift strzałka w dół. Zaznaczenie rozszerzyło się do samego dołu, bo Excel sprawdzał w kolumnie C, które są komórki pełne, a które są puste. Zadziałało dlatego, bo napotkał tam wyłącznie pełne. Na koniec Ctrl Backspace przewija ekran do początku zaznaczenia. Tak jak ta technika działa na kolumnach, to identycznie sprawdzi się na wierszach. Powiedzmy, że chciałbym zaznaczyć taki zakres danych, wiersze od 3 do 20. Na początek zaznaczam komórki z kolumny A. Szukam wzrokiem wiersza, który ma wszystkie komórki wypełnione. Wiersz 17 wygląda dobrze, bo nie ma w nim dziur. Punkt wprowadzania przesuwam trzymając Shift i pukam Enter 4 razy. Od dołu kolumny będzie szybciej.
Ctrl-Shift strzałka w prawo rozciąga zaznaczenie do ostatniej wypełnionej komórki w wierszu 17. Tu dla czytelności mam tylko 22 kolumny, ale na bardzo szerokich danych ta metoda potrafi się przydać. Szanując Państwa czas, staram się nagrywać filmy merytoryczne i bez dłużyzn. Jeśli chcielibyście podziękować za staranne przygotowanie tego materiału, wystarczy pod filmem dać lajka, dodać Excel przy kawie do Waszych subskrypcji, a pod filmem dodać krótki komentarz na minimum 7 słów. Dzięki temu YouTube będzie dalej promował tę prezentację innym użytkownikom. Powiedzmy, że muszę zaznaczyć całe wiersze od 20, który zaznaczam klikając z boku na jego etykiecie, i znów rozglądam się za jakąś uczciwie wypełnioną kolumną, po której mógłbym skoczyć w dół. Znów sprawdzi się kolumna C. Punkt wprowadzania przesuwam w prawo, Tab, Ctrl-Shift strzałka w dół i Ctrl-Backspace przewija do początku zaznaczenia. A jak to działa na kolumnach? Chcę zaznaczyć wszystkie kolumny od pierwszej do ostatniej używanej. Zaznaczam pierwszą, czyli klik na etykiecie kolumny A na górze, Ctrl-Shift strzałka w prawo, skoczył do końca i przewijam ekran do początku zaznaczenia, Ctrl-Backspace. Zadziałało dlatego, bo skok odbywał się po wierszu pierwszym. Wierszu, w którym są nagłówki, czyli cały wiersz jest wypełniony. Wiersz nagłówkowy jest świetny do tego, żeby nim skakać prawo-lewo. Następne pytanie, problem do rozwiązania. Na ekranie mam niemal identyczne dane co przed chwilą, z jedną różnicą. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli znów spróbuję zaznaczyć wszystkie kolumny do końca w prawo. Tak samo jak przed chwilą. Zaznaczam kolumny A, Ctrl-Shift strzałka w prawo, zacięło się. Ponawiam, Ctrl-Shift strzałka w prawo, drugi raz, trzeci, czwarty. Możecie Państwo zatrzymać tu odtwarzanie i zastanowić się, czemu się zacina i jak to naprawić. A przyczyną są oczywiście scalone nagłówki w wierszu numer 1. Scalony obszar ma tę nieintuicyjną cechę, że wszystkie komórki scalone są tak naprawdę puste, a tylko jedna komórka jest wypełniona, ta pierwsza. Jeśli to scalenie jest pionowe, to ta pierwsza, ta wypełniona jest na górze, a reszta jest pusta. Jeśli scalenie jest poziome, to tylko skrajnie lewa jest wypełniona, a jeśli jest większym obszarem, to wypełniona jest wyłącznie pierwsza, czyli lewa górna, a reszta jest pusta. Będzie to dobrze widać, kiedy na tym obszarze rozscalę, to znaczy cofnę scalanie. O, teraz widać, które są tak naprawdę wypełnione. Wiedząc to, spójrzmy jeszcze raz na poprzedni arkusz. Teksty są w pierwszym wierszu wyśrodkowane wewnątrz scaleń i to może zmylić użytkownika. Ale w tych scaleniach tak naprawdę wypełnione są tylko pierwsze komórki, czyli to są te. Żeby zobaczyć, jak Excel o nich myśli, rozscalę cały pierwszy wiersz. O, teraz widać, które tak naprawdę są wypełnione. Nic dziwnego, że próba zaznaczenia kolumn zacinała się, bo próbowałem używać pierwszego wiersza, który ma dziury. A wystarczyło użyć drugiego. Spróbujmy jeszcze raz. Zaznaczam kolumnę A, zauważam, że punkt wprowadzania jest w A1, chcę, żeby był w drugim wierszu, naciskam więc raz Enter. Ponieważ w drugim wierszu wszystkie komórki są wypełnione, Ctrl-Shift strzałka w prawo może po nich skutecznie rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej kolumny, a Ctrl-Backspace przewija ekran do początku zaznaczenia. Jeśli spodobało się to Państwu, to ten film jest częścią playlisty o skrótach klawiszowych, o sprawnej nawigacji po arkuszu. Być może zainteresują Was filmy z podobnymi technikami, bo wszystko jest lepsze niż mozolne wleczenie myszą. Jeśli macie pytania do tej prezentacji, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Mogą być też pozdrowienia dla algorytmu. Powyżej 7 słów algorytmowi jest bardzo miło, kiedy ktoś go pozdrawia. A gdyby ktoś z Państwa chciał powiedzieć większe dziękuję, bo dowiedział się z tego filmu rzeczy, które odmienią pracę w Excelu, to kawę autorowi można postawić w Buy Coffee 2. Link jest pod filmem. Nie trzeba zakładać konta, bo blikiem zajmuje to tylko 3 minuty. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w moich innych filmach. Kłaniam się. Do widzenia.